Mamy dwóch mężczyzn. Jeden pracuje na produkcji i zarabia 5000 zł brutto. Bierze nadgodziny, oszczędza na wszystkim i na koniec miesiąca ma okrągłe zero. Drugi to deweloper, który zarabia 11 000 zł. Siedzi w klimatyzowanym pomieszczeniu. On też kończy miesiąc z zerem na koncie, a czasem nawet na debecie, bo akurat wskoczyła rata za nowy komputer. Jak to możliwe? Przecież ten drugi zarabia 2 razy tyle. Odpowiedź nie leży w ich IQ, w tym jakie skończyli szkoły, ani nawet w szczęściu. Chodzi o coś, co Harv Eker w książce nazywa finansowym termostatem. Jeśli twój termostat jest ustawiony na przetrwanie, to choćbyś zarabiał grube tysiące, twój mózg znajdzie sposób, żeby się ich pozbyć i wrócić do poziomu, w którym czuje się bezpiecznie, czyli do zera. Dzisiaj rozbijemy to na czynniki pierwsze. Po obejrzeniu tego filmu nie tylko zrozumiesz, dlaczego twoje pieniądze przeciekają ci przez palce, ale dostaniesz konkretną instrukcję, jak rozciągnąć swoją strefę komfortu i w końcu zacząć budować majątek, nawet jeśli teraz pożyczasz 100 do pierwszego. Czytam i działam. Lekcje z książki, które wprowadzisz w życie. Twoje przekonania. O co w tym wszystkim naprawdę chodzi? Każdy z nas ma w podświadomości zapisany projekt finansowy. To jest jak plan architektoniczny domu. Jeśli masz plan na małą altankę działkową, to choćbyś kupił najlepsze cegły i zatrudnił najlepszą ekipę, nie zbudujesz na tym wieżowca. Fundament po prostu pęknie. Jeśli twoje oprogramowanie mówi, że pieniądze to stres, to podświadomie będziesz robić wszystko, żeby tego stresu uniknąć, czyli pozbywać się pieniędzy. Twoje wyniki finansowe to tylko fizyczny wydruk tego, co masz wgrane. Próba zmiany stanu konta bez zmiany sposobu myślenia nie ma sensu. Żeby to zmienić, musisz zrozumieć formułę procesu manifestacji, czyli taki łańcuch zdarzeń, który dzieje się w twojej głowie co sekundę. Wszystko zaczyna się od programowania. To są te wszystkie teksty, które słyszałeś przy niedzielnym obiedzie. Pieniądze nie rosną na drzewach. Bogaci to złodzieje. Albo klasyczne, czy ja ci wyglądam na bankomat? To programowanie rodzi myśli. Kiedy widzisz okazję do inwestycji albo drogi kurs, twoja pierwsza myśl to automat. Za drogie. To nie dla mnie. Myśli generują uczucia. Lęk, opór albo poczucie winy, że w ogóle chcesz czegoś więcej. Uczucia prowadzą do działań, a raczej ich braku, bo strach cię paraliżuje. A suma tych działań daje wynik, czyli to, co widzisz w aplikacji bankowej. Jeśli chcesz innych wyników, musisz wrócić do początku i nadpisać stare programy nowymi plikami majątku. Jak nie być ofiarą? Pierwszy i najważniejszy plik, który musisz wgrać, to przekonanie, że to ty tworzysz swoje życie, a nie, że ono ci się po prostu przydarza. Biedni mentalnie ludzie uwielbiają grać rolę ofiary. Jak ją poznać? Po 3 objawach: obwinianiu, usprawiedliwianiu i narzekaniu. Pierwszym jest obwinianie. To jest wręcz sport narodowy. Ofiara jest genialna w szukaniu winnych. Na szczycie listy zwykle jest gospodarka, potem rząd, system podatkowy, giełda, maklerzy, branża, w której pracują, a nawet ich własny szef czy pracownicy. Ale idą dalej. Obwiniają partnera, małżonka, a klasyką jest obwinianie rodziców za brak kapitału na start. Problemem jest wszystko i wszyscy. Tylko nie oni sami. Najgorsze jest to, że każda sekunda, którą poświęcasz na szukanie winnego, to sekunda, w której zrzekasz się swojej mocy sprawczej. Podświadomie mówisz: moje szczęście zależy od innych, a jeśli od nich zależy, to ty masz związane ręce. Druga oznaka bycia ofiarą to usprawiedliwianie. Jeśli ofiara akurat nikogo nie oskarża, to zaczyna racjonalizować swoją sytuację. Najczęstszy tekst, jaki słyszymy, to: pieniądze nie są aż tak ważne. Jeśli kiedykolwiek przeszło ci to przez myśl, to jesteś spłukany albo właśnie do tego zmierzasz. Wyobraź sobie, że mówisz swojej żonie albo mężowi: wiesz, kochanie, nie jesteś dla mnie aż tak ważny, ważna. Jak myślisz, jak długo by z tobą zostali? Pieniądze działają identycznie. Jeśli ich nie szanujesz i twierdzisz, że są nieważne, to one po prostu u ciebie nie zagoszczą. Ofiary uwielbiają też te niezbyt mądre porównania. Co jest ważniejsze, pieniądze czy miłość? To tak, jakbyś pytał, co jest ważniejsze, ręka czy noga. Obie rzeczy pełnią inne funkcje. Miłość daje spełnienie emocjonalne, ale nie zapłacisz nią za czynsz, ani nie zbudujesz szpitala. Usprawiedliwianie biedy to tylko plaster na urażone ego, które sprawia, że czujesz się uduchowiony, podczas gdy twój portfel świeci pustkami. Trzecia oznaka to narzekanie. Narzekanie według Harva to bycie magnesem na szajs. Istnieje takie prawo, że to, na czym się koncentrujesz, rośnie. Kiedy narzekasz, to na czym skupiasz swoją uwagę? Na tym, co działa, czy na tym, co jest do bani? No jasne, że na problemach. Więc zgodnie z prawem przyciągania, świat odpowiada ci: masz rację, twoje życie jest beznadziejne. Oto więcej dowodów. Negatywna energia jest zaraźliwa jak grypa. Zauważyłeś, że narzekacze trzymają się w grupach? Oni licytują się o to, kto ma gorzej. To jeszcze nic. Posłuchaj, co mi się przytrafiło. To jest licytacja o miano największego nieudacznika. Spróbuj przez następne 7 dni nie narzekać, ani na głos, ani w myśli. Zobaczysz, jak bardzo to wyostrzy twoją uwagę na okazje, których wcześniej nie widziałeś.
Zatrzymaj się teraz na moment. Jeśli myślisz, że to brzmi jak tani coaching, to zastanów się, czy Twój obecny sposób myślenia dał Ci wolność, o której marzysz. Jeśli nie, to może warto na chwilę odpuścić rację i spróbować czegoś nowego. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw subskrypcję i lajka. To bardzo pomaga dotrzeć do szerszego grona. Doba jest ograniczona. Kolejny kluczowy element to skala. Większość z nas gra w grę o pieniądze tylko żeby nie przegrać. Twoim celem jest zapłacenie rachunków na czas i dotrwanie do pierwszego. Problem polega na tym, że jeśli Twoim celem jest mieć na rachunki, to dokładnie tyle będziesz miał. I ani grosza więcej. Bogaci grają o zwycięstwo, celują w ogromny majątek. Tu wchodzi prawo dochodu. Twoje wynagrodzenie jest wprost proporcjonalne do wartości, którą wnosisz na rynek, ale co ważne, pomnożonej przez ilość ludzi, którym służysz. Jeśli jesteś genialnym mechanikiem, ale pracujesz sam w garażu, masz fizyczny limit zarobków. Jeśli stworzysz system, przeszkolisz innych, to Twoja wartość się skaluje. Pytanie brzmi, ilu ludziom realnie pomagasz? Mała skala to małe pieniądze, duża skala to wolność. Zawiść i nienawiść. Tu pojawia się temat, który w Polsce jest szczególnie trudny i obciążony pokoleniowym bagażem. Nasz stosunek do ludzi zamożnych. Często niemal odruchowo czujemy ukłucie niechęci, gdy obok nas na światłach staje lśniące drogie auto albo sąsiad kupił nowego Passata. To głęboko zakorzeniony kod, który podpowiada nam, że pierwszy milion trzeba ukraść. Harv Eker opowiada o tym niezwykle obrazowo na przykładzie swojego Jaguara. Kiedy w końcu go kupił, stał się celem. Ludzie, którzy wcześniej go nie znali, nagle zaczęli go zajeżdżać na drodze, wygrażać pięściami, a pewnego dnia znalazł na masce głęboką rysę. Nie możesz stać się kimś, kogo nienawidzisz. To psychologiczny impas, z którego nie ma ucieczki bez zmiany myślenia. Jeśli w Twoim wewnętrznym słowniku słowo bogaty jest synonimem chciwego snoba, bezwzględnego wyzyskiwacza czy moralnego bankruta, Twoja podświadomość nigdy nie pozwoli Ci, aby do nich dołączyć. Twój mózg, działając w trybie ochrony, będzie Cię sabotował na każdym kroku. Przegapisz okazje biznesowe, zawalisz ważne negocjacje albo podświadomie pozbędziesz się pieniędzy, byle tylko nie stać się jednym z nich i nie stracić w swoich oczach statusu dobrego człowieka. To potężna blokada, którą musisz rozbić świadomym wysiłkiem woli. Kiedy następnym razem zobaczysz kogoś, kto odniósł sukces, nie odwracaj wzroku z pogardą. Zamiast tego spróbuj autentycznie cieszyć się z nim. Wysyłasz w ten sposób jasny, potężny sygnał do swojego mózgu. Spójrz, bogactwo jest dobre. Zapanuj nad swoimi finansami. Same myśli to nie wszystko. Potrzebujesz systemu zarządzania kapitałem, bo nawyk jest ważniejszy niż kwota. Większość ludzi mówi: zacznę zarządzać kasą, jak będę miał jej dużo. Musisz pokazać wszechświatowi, tudzież swojej podświadomości, że ogarniasz to, co masz teraz. Eker proponuje system 6 kont. Dzielisz każdy dochód, nawet jeśli to jest 100 zł, na 6 części. 10% idzie na wolność finansową. To Twoja kura znosząca złote jaja. Tych pieniędzy nigdy nie wydajesz, tylko inwestujesz. Kolejne 10% to słoik przyjemności, na czyste szaleństwo. Musisz te pieniądze wydać co miesiąc na coś, na co normalnie szkoda Ci kasy. Droga kolacja, masaż czy wyjazd. To karmi Twoją podświadomość i sprawia, że nie czujesz się jak niewolnik oszczędzania. Kolejne 10% to oszczędności długoterminowe. Na auto czy wakacje. 10% na edukację, kursy, książki. 10% na pomoc innym. I 50% na potrzeby życiowe. Jeśli nie mieścisz się w 50%, to nie znaczy, że system nie działa. To znaczy, że musisz uprościć życie albo zarabiać więcej. Zmień swoje nastawienie. Dobra, ale co w tym jest najtrudniejszego? Dlaczego większość ludzi po przeczytaniu książki dalej nie są bogaci? Bo wpadają w pułapki. Pierwsza to: ja już to wiem. Jeśli o czymś słyszałeś, ale Twoje konto tego nie pokazuje, to znaczy, że tego nie wiesz, tylko o tym słyszałeś. Bądź wiecznym studentem. Druga pułapka to lęk przed dyskomfortem. Presja i stres to przywilej, na który wiele osób niestety nie może sobie pozwolić. Większość z nas chce, żeby było wygodnie. Ale rozwój dzieje się tylko poza strefą komfortu. Formuła jest prosta. Strefa komfortu równa się Twojej strefie efektów. Jeśli chcesz większych efektów, musisz polubić dyskomfort. Kolejna rzecz to pułapka albo. Biedni myślą: mogę być albo bogaty, albo szczęśliwy. Bogaci pytają: jak mogę mieć to i to? Ten jeden prosty zwrot otwiera mózg na kreatywne rozwiązania zamiast rezygnacji. Ważna jest też różnica między dochodem z pracy a majątkiem netto. W Polsce mamy obsesję na punkcie, ile zarabiasz na rękę. To błąd. Prawdziwą miarą bogactwa jest majątek netto. Twoje oszczędności, inwestycje, nieruchomości i uproszczony styl życia minus długi. Zgodnie z tym, co pisze Thomas Stanley w Milionerze z sąsiedztwa, większość prawdziwych bogaczy wcale nie jeździ najnowszymi autami z salonu i nie nosi logo na półklatki piersiowej. Oni budują obronę swoich pieniędzy, żyjąc poniżej możliwości i inwestując nadwyżki. Nie chodzi o to, żeby wyglądać na bogatego, tylko żeby nim być. Kolejna pułapka to oszczędzanie na czarną godzinę. Siła intencji jest ogromna. Jeśli odkładasz na czarną godzinę, to co dostaniesz?
czarną godzinę. Zmień nazwę tego funduszu na konto wolności finansowej albo fundusz radosnych okazji. Twoja intencja określa wynik. Podobnie z pracą na etacie. Jeśli sprzedajesz swój czas, masz szklany sufit. Podoba ma tylko 24 godziny. Bogaci wolą wynagrodzenie za wyniki, prowizje czy udziały w zyskach. Wierzą w swoją wartość i nie boją się testu rynku. Na koniec musisz zrozumieć, że sukces to nie jest kwestia tego, co robisz, ale tego, kim jesteś. Twoje dochody mogą urosnąć tylko tyle, ile ty sam. Nie wystarczy przeczytać książki i potakiwać. Trwała zmiana wymaga codziennej pracy nad nawykami, jak w atomowych nawykach Jamesa Cleara. Małe 1% zmiany, jak odłożenie pierwszej dychy do słoika, czy powstrzymanie się od jednego narzekania, sumują się w czasie. Każdy mistrz był kiedyś do kitu. Jeśli dzisiaj startujesz z zerem albo długami, to nie znaczy, że tam zostaniesz. To twój obecny wydruk. Czas wrócić do pliku źródłowego i go przeredagować. Twoje finanse to gra wewnętrzna. Albo ty będziesz kontrolował pieniądze, albo pieniądze będą kontrolowały ciebie. Wszystko zaczyna się od uświadomienia sobie starych programów, zrozumienia, że one nie są twoje i podjęcia decyzji o ich zmianie. Zacznij monitorować swój majątek netto co kwartał. Stosuj system 6 kont i działaj pomimo lęku. Bogactwo daje ci siłę, żeby czynić dobro, pomagać rodzinie i budować coś trwałego. Przestań być ofiarą własnego oprogramowania i zacznij świadomie projektować swoją przyszłość. Jestem bardzo ciekawa, jaki był najgorszy, najbardziej blokujący tekst o pieniądzach, który słyszałeś w domu jako dziecko. Napisz go w komentarzu. Jeśli film ci się spodobał, zostaw subskrypcję i lajka. To bardzo pomaga dotrzeć do szerszego grona. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.